Hej, ostatnio LEGO wrzuciło zwiastun turnieju źródeł na swój kanał na YouTubie i to już sobie omówiliśmy, ale jednocześnie opublikowany został krótki klip z Arinem i Sorą, który przedstawia nam ich misję. Rzućmy okiem na to, co tam się dzieje. Klip ten pochodzi z 11 odcinka drugiego sezonu, czyli tego odcinka, który będzie otwierał nam drugą część. Przedstawia nam on, jak Arin i Sora włamują się do jednego z pomieszczeń w administracji, które Arin miał już przyjemność wcześniej odwiedzić. Dlatego dobrze zna drogę i jest w stanie po cichu i bez zauważenia tam dotrzeć. Sora zaczyna klikać coś na komputerze, ale strasznie dziwnie to wygląda, bo na tym ekranie dosłownie nic się nie dzieje. Animacja i grafika w Ninjago jest już na naprawdę zaawansowanym poziomie, więc mogliby chociaż odrobinę bardziej popracować nad tym, co wyświetla się na ekranie różnych urządzeń. Niemniej jednak Arin i Sora nie przybyli tutaj, żeby bawić się komputerem, lecz po to, żeby odnaleźć rodziców Arina. Jak wiemy z poprzednich odcinków, administracja ma dział, który zajmuje się odnajdowaniem osób, które zaginęły po fuzji. No i właśnie dlatego Arin ciągle liczy na to, że być może właśnie tutaj odnajdzie jakieś informacje, jakieś wskazówki, które pomogą mu dotrzeć do zaginionych rodziców. Jak więc widać, ten wątek ciągnie się aż od samego początku powstania Smoków i wciąż w nowych odcinkach twórcy nie zamierzają z niego rezygnować. Czy to dobrze, czy to źle? Trochę wkurzający jest Arin w momentach, kiedy za dużo narzeka, no ale nie ma się mu co dziwić. Skoro ten wątek jest tak chętnie kontynuowany przez twórców, to jednego możemy być pewni. Kiedyś Arin na pewno znajdzie swoich rodziców. Niestety jednak dostęp do wszystkich wpisów na komputerze jest zablokowany i dodatkowo uruchamia się alarm, ponieważ szef tego konkretnego wydziału jest nieobecny. Ale tutaj jest jedna z najciekawszych rzeczy w całym klipie. Sora czyta nazwisko Agent Walker. Agent Walker, czyli po prostu Jay, jest szefem tego wydziału. Niestety ani Arin, ani Sora nie kojarzą tego nazwiska i to jest dość duży problem. Gdyby wiedzieli, że chodzi o Jaya, mogliby poinformować pozostałych ninja i wspólnie spróbować go odnaleźć. Bo przypomnę tylko, że jak na razie po całym pierwszym sezonie i pierwszej części drugiego, ninja wciąż nie znaleźli Jaya. Przez uruchomiony alarm po chwili do pomieszczenia wpadają oczywiście agenci i zamierzają dorwać naszych włamywaczy. I na tym cały klip się kończy. Tak więc nie mamy tutaj niczego niesamowicie ciekawego, ale pojawia się ta wzmianka o Jayu, więc zawsze daje to jakąś nadzieję na to, że jego występ w końcu będzie dłuższy niż to miało miejsce do tej pory. A wy co sądzicie o tym klipie? To już wszystko na dziś. Do zobaczenia.